W dzisiejszym odcinku znajdujemy się jeszcze w zakrystii, ale zajrzyjmy, co znajduje się w jej zakamarkach. Jesteśmy w miejscu, w którym przechowywane są szaty używane podczas celebracji z udziałem metropolity gdańskiego. Przychodząc na Eucharystię, możemy zastanawiać się, dlaczego ksiądz ubrał akurat tę, a nie inną szatę. Dlaczego taki kolor? Czy w kościele obowiązuje moda? Szaty liturgiczne. Jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone są do używania ich w trakcie liturgii. Nie mają one na celu przebrania celebransa na wzór aktora w teatrze, ale przez to, że różnią się od codziennego, zwykłego stroju, mają uzmysłowić uczestnikom liturgii, że biorą udział w misterium wiary. Mają one przysłonić celebransa, który w trakcie liturgii staje się ukryty i niewidoczny, ponieważ wstępuje na służbę samego Chrystusa. A skąd pochodzą szaty stosowane w liturgii? Wywodzą się one z odzieży noszonej w starożytnej Grecji i Rzymie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa szaty używane podczas liturgii nie różniły się od zwykłego stroju. Na czas celebracji kapłan zmieniał jedynie strój codzienny na świąteczny. Pomimo tego, że z biegiem czasu moda się zmieniała, Kościół pozostał przy dawnych szatach, co przyczyniło się do wyodrębnienia szat liturgicznych od szat używanych w codziennym życiu. Jednak w ciągu historii szaty liturgiczne zmieniały swój krój i kształt. W zgromadzeniu liturgicznym rozmaitość szat jest znakiem zewnętrznym wynikającym z różnych funkcji, jak i różnych stopni święceń i posług liturgicznych. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego tak o tym mówi. Szatą liturgiczną wspólną dla duchownych i ministrantów wszystkich stopni jest alba, przepasana w biodrach paskiem, jeżeli nie jest uszyta w taki sposób, że przylega do stroju nawet bez paska. Jeżeli alba nie przykrywa dokładnie zwykłego stroju koło szyi, przed włożeniem alby należy włożyć humerał. Albę można zastąpić komżą, jednak nie wtedy, gdy wkłada się ornat, dalmatykę lub gdy zamiast ornatu czy dalmatyki nakłada się samą stułę. Powyższy cytat wylicza następujące części szat liturgicznych: humerał, alba, pasek, stuła, ornat, dalmatyka i komża. Oprócz tych elementów używa się w liturgii także kapę. W mszach świętych pontyfikalnych, czyli mszach świętych z udziałem biskupa, używa się odpowiednich insygniów. Te insygnia możemy podziwiać w tej oto gablocie. Są to mitry i pastorały poprzednich biskupów gdańskich. Jednym z insygniów dostojników kościelnych jest mitra, którą możemy tutaj zobaczyć. Mitrę mogą używać biskupi, kardynałowie, opaci oraz infułaci. Mitra składa się z dwóch ze sobą połączonych części, co oznacza Stary i Nowy Testament. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego kapłani sprawujący liturgię oraz służba liturgiczna ołtarza mają co jakiś czas inny kolor szat? Czy w tym względzie panuje dowolność? Otóż nie. Kolor szat jest związany z obecnie przeżywanym okresem roku liturgicznego. Kolor biały. Używa się go w czasie okresu wielkanocnego i Narodzenia Pańskiego, w święta i wspomnienia Chrystusa Pana, z wyjątkiem tych, które dotyczą Jego męki, w uroczystości, święta i wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, świętych aniołów, świętych, którzy nie byli męczennikami. Biały kolor zastępuje wszystkie inne z wyjątkiem fioletowego. Kolor zielony. Szat tego koloru używa się w liturgii okresu zwykłego. Kolor fioletowy. Szat tego koloru używa się w liturgii okresu Adwentu i Wielkiego Postu oraz w liturgii za zmarłych. Kolor czerwony.
Szat tego koloru używa się w Niedzielę Palmową, w Wielki Piątek, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w główne święta apostołów i ewangelistów oraz w dni świętych męczenników. Kolor różowy. Można stosować szaty tego koloru w 3. niedzielę Adwentu oraz w 4. niedzielę Wielkiego Postu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko, a w kolejnym przeniesiemy się do wyjątkowego miejsca.